Cześć ocalali, z tej strony TOS. Długo czekałem z tym wideo, głównie dlatego, że uważam, że styl czerwony ma obecnie najsłabszych bohaterów, jeśli spojrzymy na 3 ostatnie generacje. Jednak przyszedł już najwyższy czas, aby przedstawić Wam ostatniego bohatera generacji 25, Bobiego, łowcę należącego do stylu czerwonego. W tym materiale prześledzimy jego umiejętności, zobaczymy rezultaty walki oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, od którego momentu rozwoju warto zacząć go używać. W Waszych marszach Bobby powinien zastąpić Bellę, czyli bohaterkę łowców generacji 22, należącą do stylu czerwonego, która w moim przypadku jest w pełni wymaksowana. Sam Bobby jest natomiast rozwinięty do jednego kroku na przedostatniej kolumnie fioletowego mózgu. Przejdźmy zatem do jego umiejętności. W pierwszej z nich, co 2 tury po wcześniejszym przygotowaniu, Bobby rzuca puszkę z farbą, zadając 180% obrażeń wszystkim oddziałom przeciwnika oraz nakłada 2 ładunki strachu. Każdy z nich zmniejsza otrzymywane leczenie o 7,5% przez 4 tury. A więc jest to umiejętność typowo ofensywna. Druga umiejętność aktywuje się co 4 tury i nakłada na przeciwników 3 ładunki wycieńczenia, z których każdy zmniejsza zadawane obrażenia o 3% na 4 tury. Dodatkowo zamrożone oddziały otrzymują 2 ładunki więcej, a więc mamy tu do czynienia z umiejętnością typowo defensywną. W umiejętności trzeciej Bobby co 2 tury zadaje 90% obrażeń oddziałom pod wpływem strachu lub zamrożenia. Dodatkowo Bobby zmniejsza obronę oddziałów w stylu żółtego o 5% oraz zwiększa obrażenia oddziałów w stylu czerwonego o 5%. Efekt ten dotyczy zarówno własnych oddziałów, jak i wrogich. Dlatego również tutaj mamy umiejętność typowo ofensywną. Jako że Bobby jest łowcą, polecam w pierwszej kolejności rozwijać umiejętność pierwszą i trzecią, a dopiero na końcu umiejętność drugą. Sprawdźmy teraz, jak wyglądają umiejętności Bobbiego w walce. W pierwszej walce z użyciem Belli przeciwnik stracił 120 763 żołnierzy, a rezultaty jej umiejętności możecie zobaczyć na swoich ekranach. Natomiast przy użyciu tych samych parametrów wejściowych po wymianie bohatera na Bobbiego liczba zabitych wyniosła 117 700 żołnierzy i również wyniki jego umiejętności możecie zobaczyć na swoich ekranach. Jak widzicie, skuteczność wymaksowanej Belli nadal jest wyższa przy obecnym poziomie rozbudowy Bobbiego. Dlatego pytanie, kiedy warto zacząć używać Bobbiego? Moim zdaniem stanie się on realnie przydatny dopiero wtedy, gdy ulepszycie w pełni przedostatnią kolumnę fioletowego mózgu i dopiero wtedy warto wprowadzić go do swoich marszów. Mam nadzieję, że to wideo pomoże Wam ocenić, czy warto inwestować w tego bohatera. A na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.